się nagrywa. To jest dupka. Okej. Kawusia. Kawusia. Myślę, że mogłabyś spokojnie siorbać też. Trochę tak. Też nie. Nie wiem, czy potrafię. No właśnie nie jest to proste. Mimo wszystko. Otwórzcie kartki. A, tak. Zrobiłam profesjonalną miseczkę. Trochę bardziej. Jak go zawijasz do środka. O, właśnie. Kartki giną tam w środku. Nie, właśnie tylko zawijasz tak troszeczkę. Dobra, będzie. To co? Co myślisz, jak słyszysz konsumpcję? Jedzenie. Tylko? Nie. Znaczy pierwsza myśl, którą mam, to jest jedzenie. Ale też konsumowanie informacji, produktów. Ale głównie jedzenie. I zawsze w negatywnym tego słowa znaczeniu. Że zawsze, że za dużo. Ja chyba jednak myślę głównie o zwierzętach. Okej. Ale to jest pewnie moje skrzywienie związane z tym, że od lat siedzę jakoś w tej tematyce. Mhm. Czyli, że kwestia konsumpcji jest dla mnie kwestią etyczną. Ale jednocześnie rzeczywiście jest tak, że to słowo kojarzy się z czymś takim zaangażowanym, że tak powiem. Jakby zaangażowanym dyskursem. Nie mówisz tak na co dzień. Nie. Nie chodzi o to, że nie mówisz tak w życiu codziennym, tylko że to jest jakby jasne, ale nie mówisz tak w innych kontekstach niż to, że właśnie konsumpcja to jest konsumpcjonizm, konsumpcja to jest za Tak. dużo. Tak. Chociaż mówiliśmy na przykład o konsumowaniu małżeństwa czy relacji w ogóle. Tak, ale to też jest takie... Masz bardzo konkretny kontekst, który równocześnie jest bardzo aktywny. Nie wiem, czy to ma sens. W sensie Nie. chodzi mi o to, że to jest zawsze coś takiego, że jest większa idea przy tym. Nie użyjesz tego samego słowa w takim Tak. luźnym kontekście. Bardzo to jakiś ciężar ma to słowo. Tak, ma bardzo duży ciężar. Jest bardzo naładowany. A głód? Też. Głód też często ma totalnie takie znaczenie metafizyczne. Tak. Mam nadzieję, że nie wylądujemy na żadnym, tak? No, zobaczymy. Ale jednocześnie głód mnie już teraz kojarzy się chyba wyłącznie tak poza żywieniowo. Głodny to nie, ale głód to słowo. Mhm. Tak, ale
obydwa te słowa są bardzo takie duże. No, duże. Właśnie to samo pomyślałam, że głód ma taki ciężar, bo nie mówi się, mimo że tak samo to mogłoby oznaczać, że się chce jeść. Tak, Ale nawet oznacza, że jestem głodny, ale nie powiesz, wiesz, Czuję jestem głód. strasznie głodny, ale nie powiesz odczuwam głód, czy właśnie czuję głód, czy jakąkolwiek wariację tego. Ale głód jeszcze jest przy okazji takim dla mnie słowem, bo konsumpcja nie, ale głód dla mnie brzmi pięknie. Głód jest często też taki, To jest takie słowo, które można się wsłuchać i, Tak, i ono ale- bardzo działa na wyobraźnię. Jakby wręcz trochę tak mam, jakby słysząc to słowo czuję trochę się głodna. może czyperka. No, dziękuję. Tak, ale myślę, że głód też jest często bardzo romantyzowany. W takim sensie, że jesteś w stanie z nim powiązać większą ideę i pociągnąć za tym coś. I jeżeli odpowiednio to ułożysz to w odpowiednim kontekście, w odpowiednich zdaniach, możesz mieć poczucie, że robisz coś dobrego. Bardzo często. Tak. A przy, z konsumpcji, a z drugiej strony przy konsumpcji tego nie masz. Konsumpcja jest zawsze ma wydźwięk bardzo negatywny. No tak, bo jakby nasza kultura wartościuje to, że się dyscyplinujesz, Tak, doskonalisz i Tak. jakby nasza kultura cała stworzona jest na tym, że swoje popędy trzeba dążyć do tego, żeby je ujawnić. tak, Więc to głodzenie się takie intencjonalne jest formą jakby przezwyciężania tych popędów. A konsumpcja jest czymś dokładnie przeciwnym. W sensie takim kulturowym, bo wiadomo, że jest, podtrzymujesz życie, ale tak kulturowo konsumpcja jest uleganiem popędom. tak. I o konsumpcjonizmie mówi się właśnie w tym często kontekście. Czyli nie mówi się, teraz dopiero się mówi w kontekście nie konsumuj. Konsumuj świadomie, twoje ciało jest świątynią, takie tam klimaty. A wcześniej mówiłaś po prostu, konsumujesz za dużo, więcej niż potrzebujesz. Jakby w tym był taki duży pierwiastek niepanowania nad sobą. A to jest w naszej kulturze jeden z filarów człowieczeństwa w sumie. Tego, co nas ma odróżniać od zwierząt. Faktycznie ten głód się bardzo tak obudowuje znaczeniami, a z drugiej strony bardzo też on obrósł tymi znaczeniami takimi metafizycznymi, metaforycznymi w ogóle. Już głód wszystkiego mówi głód. Tak. Głód książki, głód wiedzy, głód uczucia, miłości, bliskości, głód władzy. Wiesz, no, raz pozytywnie, raz negatywnie wartościowane. Ale to głodzenie się jako wartość mnie ciekawi. Tak. Bo nie tylko w europejskiej kulturze jest praktyka duchowa. Polegająca na tym, że dochodzisz do jakiejś swojej granicy. I że akurat konsumpcja jest tym ważnym, nie wiem, popraw mnie, ale wydaje mi się, że nie ma praktyki duchowej polegającej na odmawianiu sobie snu. Jest raczej taka tortura. W reżimach totalitarnych. Ale... Tak. Jest to bardziej takie... Tak, większość praktyk duchowych też polega na tym, że niekoniecznie znaczy w pewien sposób się ograniczasz, ale masz to sformułowane w taki sposób, że
przekuwasz to w wartość. Przekuwasz to w wartość. Tak. No i bardzo dużą praktyką, taką bardzo rozbudowaną wartość też przypisuje się ascezie seksualnej, wstrzemięźliwości seksualnej, czyli a to są symbolicznie bardzo powiązane rzeczy. Głód, konsumpcja właśnie z erotyką. Ale zobacz, tak jak sama wcześniej powiedziałaś, konsumowanie związku. Tak, tak, konsumowanie związku, ale też w ogóle jest tu w tym pewne wspólne znaczenie, które polega na konsumowaniu ciała. Tak. I na przykład feministyczne różne nurty badawcze to też podnoszą, że to, co się dzieje z mięsem, to jest jakby urabianie ciała na swoją modłę, jakby znaczy na modłę ludzką, tak? Bo te zwierzęta hodowlane są kształtowane przez człowieka totalnie, jakby świnia dzika wyglądała zupełnie inaczej na początku tego No tak. procesu udomawiania, ale zupełnie inaczej wygląda teraz. I co jest ciekawe, a jednocześnie dość przerażające, ona teraz wygląda dużo bardziej jak człowiek. O właśnie, świnka. Tak. Ale nie no, wiesz, nie ma sierści, ma różową No tak. skórę, Tak. ma szczecinę, ale generalnie ten proces udomowienia do tego dążył, że ona jest mniej owłosiona, a w takiej w ogóle wizualnej stronie, tak jakby w ikonografii w ogóle, w przedstawieniu, na obrazach, w filmach, w grafikach, malarstwie, no to ta świnia jest bardzo taka, bardzo plastyczny jest to niej to wizualny aspekt, ma się bardzo do człowieka upodobniła. Tak. Rzeczywiście. Z innymi zwierzętami jest mniej to na pewno widoczne, ale też je przekształcamy, no tak naprawdę my stworzyliśmy te zwierzęta. No tak. Jakby ciało jest pewnym modelem i dokładnie to samo się dzieje z ludzkim ciałem. Znaczy człowiek robi ze swoim ciałem co chce. Albo je głodzi, albo je bardzo tuczy, albo kształtuje mięśnie, albo je modyfikuje na mnóstwo sposobów, upodobniając się do zwierząt, do gwiazd, do przeróżnych. A jakby to jest po prostu plastyczna materia. Ale chyba odeszliśmy od konsumpcji. Chyba trochę tak. Ale z drugiej strony... Ale jest to forma konsumpcji. Tak, to też jest forma konsumpcji, bo... No jedzenie też konsumuje się wzrokiem, to jest mega ważne. Tak, oczywiście, że tak. To jest przecież jeden z ważniejszych nawet elementów jedzenia. Jak to wygląda wizualnie, tak? Ciężko jest sprzedać coś, co nie wygląda dobrze. Szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie. Stąd się wzięła przecież cały biznes fotografowania jedzenia ładnie. Cały biznes przecież poprawianie jedzenia. Gotowanie jedzenia też, no jakby to Tak, ma oczywiście, wyglądać, że tak. pachnieć i smakować. To Tak. są wszystkie te komponenty. Ale przecież nawet przy produkcji reklam, tak, no to taka reklama McDonalda z hamburgerem, załóżmy, tak, przecież to jest pięknie wymodelowane, to jest pięknie pomalowane, dopracowane w najmniejszych szczegółach, żeby to wyglądało jak najbardziej apetycznie się da, tak? Nawet są specjalne konstrukcje tworzone do tego, żeby to się dobrze obracało, żeby można było złapać te wszystkie takie apetyczne ujęcia, tak? Że to się podrzuca idealnie, że tutaj ci widzisz, jak się na przykład te chipsy się rozbijają na mniejsze kawałki i jesteś w stanie wręcz poczuć to takie chrupnięcie. O, właśnie to. Tylko konsumpcja zaczyna się na etapie obrazu, a kończy się na etapie jakiejś formy zaspokojenia cielesnego. Ale czy to na przykład, no dobra, no to teraz mamy konsumpcję, w sensie konsumpcjonizm, w sensie zakupów, masowej produkcji. Co wtedy konsumujemy? Bo to nie jest cielesne zaspokojenie. Myślę, że wtedy, znaczy nie tyle cielesne, co już bardziej wchodzi w taką sferę bardziej psychiczną, że zaspokajasz potrzebę idei, tak? Bo cała konsumpcja, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy, kupowanie
wszystko się napędzają trendy, prawda? I masz pokazane trendy, masz obrazki, do których chcesz dążyć i no to bardziej wtedy jesteś głodny tego, żeby się dopasować do tego wyidealizowanego obrazu. Więc to jest nadal trochę to samo, tak? Bo Ale na przykład mówi się o tym, że konsumowanie to jest najwyższa forma, taka, nie najwyższa, ale taka ostateczna forma posiadania. I to jest rzeczywiście tu widoczne. tak. Na przykład, nie wiem czy się z tym zetknęłaś, ale ja śledziłam trochę wątek kanibalizmu. Tak, i tych takich właśnie ogłoszenia o tym, że ktoś chciałby kogoś zjeść i ludzie, którzy się tego zgłaszali, dla nich to było bardzo mocno takie erotycznie nacechowane. Właśnie jako taka super ostateczna forma oddania się komuś. I super ostateczna forma skonsumowania kogoś. I na przykład, nie wiem też, czy wiesz, ale motyw modliszki jest mega w kulturze chłodnym. W jakichś baśniach ludowych na przykład. To ona jest bardzo częstą bohaterką. Właśnie to, że po prostu stosunek seksualny, a potem konsumpcja jakby taka rozumiana jako jedzenie. To jest jakieś takie zespolenie, już takie super ostateczne. Nie wiem, czy to podziałało, ale no nieważne. Nawet nagrywa to. Tak, ale okazało, że zostało 10% baterii, więc nasz sprzęt również konsumuje teraz. Energię. Tak. Chodziło mi tylko o to, że ta konsumpcja to jest taka ostateczna forma wejścia w posiadanie czegoś. Taka już bardziej się nie da. I to dotyczy i konsumpcji jedzenia, i konsumpcji związku, i pewnej konsumpcji idei, no bo jakby to, co mówiłaś, co nam sprzedają reklamy, czyli wizję lepszego świata, Tak, wizję masz lepszych nas, ideał. lepszego naszego życia. Tak. Czyli my jakby no nie możemy już więcej zrobić, żeby tę ideę wcielić w realność, niż kupić to, Tak. nabyć, czyli akt Wziąć konsumpcji. posiadanie. Tak. Tak. I jakby patrząc na takie różne właśnie metafory, które się pojawiają w kulturze, nawiązania albo jak te motywy się przenikają, to rzeczywiście jest mega częste, że konsumowanie pokarmów, głód metafizyczny, głód erotyczny, to jest mega płodna działka. Tak. Ale jednocześnie jest zarówno głód, jak i konsumpcja są tak nieodłączne samemu istnieniu, bo no, nie jesteś w stanie... One nie mogą istnieć bez siebie. Dokładnie tak. Jak fizyka. Ale tak, no, jedno napędza drugie, ale jednocześnie bez tego no, nie byłoby życia, tak? Bo żeby istnieć, potrzebujesz czegoś, czym się możesz pożywić, tak? Więc odczuwasz głód i musisz coś skonsumować. Tak, i jedne i drugie są wartościowane jako też i rytuały i nawet świętości. Jakby świętością jest asceza, głodzenie się, głodzenie w sensie i dosłownym, i niedosłownym, właśnie Tak. na przykład odmawianie sobie seksu. Ale świętością jest też jedzenie, no to jest oczywiste. Rytuały Tak. polegają na jedzeniu, rytualne spożywanie. Już nie mówiąc o ciele, bo to w ogóle jeszcze zaplata dodatkowo te tak. wątki. Ale rytualne spożywanie czegokolwiek, płatka, nie? Czy tam no, czegokolwiek, łamanie się chlebem. W ogóle aspekt dzielenia się jedzeniem, jakimkolwiek. Tak. No właśnie. To byłoby super, bo jakby teraz mówimy dużo o tej konsumpcji
super byłoby to przewartościować. Ja w ogóle myślę, że nam współcześnie brakuje rytuałów. Tak. I nasza duchowość, pomimo że możemy sięgać w mnóstwo różnych źródeł, no to jesteśmy odarci bardzo z tej duchowości, też właśnie dlatego, że dużo rzeczy możemy kwestionować. Dużo rzeczy przestało być oczywiste, takie, które dawniej były. I ja myślę, że super byłoby tę konsumpcję jakby odtworzyć na nowo w takim pozytywnym znaczeniu, czyli teraz głównie nawet to, co my obie powiedziałyśmy, co myślimy, jak słyszymy konsumpcja, konsumpcjonizm, konsumpcja jako coś złego, konsumowanie zwierząt, masowa hodowla, degradacja świata, a super byłoby może tak spróbować tę perspektywę odwrócić, że jakby konsumpcja może być też aktem, no jest aktem życiodajnym Tak, ale i to też, twórczym, ale to nie też może być destrukcyjnym, tylko kreatywnym. tak, raz, że kreatywnym, a dwa też samą formą takiej swojego rodzaju medytacji. Tak, Tak? Nawet samą tak, świadomie. świadomego, no w sumie to właśnie tym jest świadoma konsumpcja, tak? Że zatrzymujesz się na chwilę i jesteś w tym momencie, zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, albo nawet nie tyle, jakie niesie ze sobą konsekwencje, tylko jaki wpływ na inne rzeczy ma to, co ty robisz. I to niekoniecznie musi być w złym, w tym takim negatywnym wydźwięku, w negatywnym aspekcie, ale no, po prostu jesteś w tym momencie, tak? Tak. I jesteś po prostu obecny i to jest coś, co robisz teraz. I to jest jedyne, na czym się skupiasz. Tak, to jest konsumpcja, jeżeli spojrzymy na to szeroko, jako konsumpcja różnego rodzaju produktów, to tak naprawdę konsumujemy cały czas, Tak. nie tylko jedząc. Więc jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że konsumpcja jest trochę jak oddychanie, jest czymś po prostu, co robimy, Ups. jest czymś, co robimy cały czas, No. no to wtedy ukazuje się trochę inny wymiar. Ja tak się w ogóle zastanawiam, teraz przyszło mi do głowy takie powiązanie, może trochę na wyrost, ale tak mi się skojarzyło, że tak jak post i asceza są pewną formą doskonalenia ducha, doskonałości moralnej przez odmawianie sobie czegoś, tak to, co teraz jakby się pojawia w nurcie jakiejś takiej świadomości, świadomego życia, slow life, konsumuj mniej, konsumuj wolniej, konsumuj bardziej świadomie, też jest tak naprawdę pewną formą ograniczenia, bo to jest przekaz, ogranicz się trochę, bo tak jest lepiej. Tak, ale Czyli to też jest doskonalenie się. tak, i jednocześnie też a propos doskonalenia się, to samo to, znaczy na przykład w nurcie wellness teraz jest bardzo popularne to, że jak jesz albo jak robisz cokolwiek, tak, jeżeli czytasz coś, no jeżeli coś oglądasz, rób jedną rzecz na raz. Czyli skup się na konsumowaniu tego, co robisz w tym momencie, a nie Tak. robisz wszystko na raz. I sam akt jedzenia czy gotowania jest też bardzo taki, jest takim ideałem do tego, żeby dążyć, do którego powinieneś dążyć, ponieważ mam czas w życiu, żeby gotować, żeby sobie przygotować jedzenie, więc jestem wystarczająco ogarnięty i mam wszystko pod kontrolą na tyle, że jestem w stanie się skupić na rzeczach, które są de facto dla mnie dobre, tak? No bo no, poświęcasz się w tym momencie temu, żeby no, nie jeść czegokolwiek, tylko żeby jeść rzeczy, które są dla ciebie dobre. Tak. Tak? Więc no tak, to masz rację, tak? To też jest forma takiej samokontroli i ulepszania się. Poprzez pewną formę jakby ograniczenia, jak gdyby idąc tym tropem, że gdzieś tam na początku tej idei stoi diagnoza, że halo, nasze społeczeństwo konsumuje za dużo, folgujemy sobie za bardzo, Tak, czyli że jednak pewną siłę trzeba włożyć w zmuszenie się, tak? W pewnym sensie Tak. do tej nowej jakości konsumowania. do zbudowania nowych nawyków. Ciekawe, gdzie to pójdzie dalej. Tak swoją drogą. Myślisz, że jest możliwe takie przewartościowanie? Jakby, oczywiście, że to się trochę dzieje, ale to jest jednak bardzo wąski nadal nurt, pewna nisza. No a mainstream jest taki, że konsumujemy coraz więcej
machina się rozpędza. Powiem inaczej. Raz, że machina się nadal rozpędza, a dwa, machina się rozpędza też w kierunku tego, że konsumujemy bardziej świadomie. Bo produktów, marek i no, coraz więcej powstaje blogów, osób, które się tym zajmują i Ale myślisz, że rzeczywiście mainstream jest taki, że konsumujemy świadomie? nie Wam się myślę, wydaje, że nadal nie chodzi mi o to, że mainstream jest taki, że konsumujemy świadomie, ale to zaczyna powoli wchodzić i powstaje coraz więcej, owszem, małych marek, małych firm, które tworzą rzeczy zrobione świadomie, ale mimo wszystko to nadal jest produkcja. Tak. I nadal się przyczyniasz do tego, że tych rzeczy jest coraz więcej. Tak, ale ja zastanawiam się właśnie dlatego, czy myślisz, że możliwe jest pewne przewartościowanie, że jakby zmieni się jakość tej konsumpcji, a za tym pójdzie zmiana jakości produkcji, no bo jednak to, że tych rzeczy jest coraz więcej, to jest jakby jasne, ale najwięcej przybywa tych rzeczy, które, no tych szybko konsumowanych, szybko produkowanych, masowych. Tak. Więc zastanawiam się, czy możliwe jest właśnie ukucie tej nowej jakości jakby w mainstreamie. No bo konsumować nie przestaniemy, to już No nie, ustaliłyśmy. to jakby myślę, że samo dążenie do tego, żeby przestać konsumować jest dosyć nierealistyczne, no bo tak jak stwierdziłyśmy, część życia po prostu jest i no, zależnie od tego, jak na to spojrzysz, w jaki sposób Bo to chodzi się nie do tylko tego o towary. odnosisz. Chodzi o konsumpcję Nie. też idei, o to, Tak, że dokładnie też tak. mamy coraz więcej treści, obrazów. Więc to mnie zastanawia, czy uda nam się to nam jako społeczeństwu zachodniemu, powiedzmy, tak, wytworzyć. Myślę, że do pewnego stopnia tak, ale to nie będzie szybki proces. No nie mamy na to dużo czasu. No nie. No nie. Ale jednocześnie jakby jest coraz więcej osób, które się tym faktycznie interesują, więc myślę, że to też nie jest kompletnie beznadziejna sytuacja. I Myślę, że jednak taka refleksja nad konsumpcją i uczynienie w konsumpcji centrum samego tematu to jest pierwszy krok, bo jednak to, że traktujemy konsumpcję jako coś, co dzieje się obok, czyli to, co albo trzeba w sobie zabić, albo słabe umysły temu folgują i po prostu konsumują, tak, no to jest taki zaklęty krąg, który powoduje, że nigdy z tego nie wyjdziemy Tak. z tej takiej niewoli konsumpcji, a jakby oddanie jej właściwego miejsca nie wiem, jakoś tak uspokoi tę nerwicę. tak, myślę, że najbardziej o to chodzi. Żeby właśnie sprawić, żeby sama idea konsumpcji była bardziej neutralna. Czyli nasza wystawa jest idealnie teraz ubiegła. Tak. No, jakby, halo. Tak, no to jest po prostu coś, co jest i demonizowanie konsumpcji samej w sobie w niczym nie pomoże. Myślę, że tym możemy zamknąć Tak, i zaprosić wszystkich na wystawę. tak, myślę, że tak. To zapraszamy. Zróbmy. No, poczekaj. Kawusia.